Hi, hello, it's me again, Konrad from Racing Custom Parts. Today I would like to show you what we need to do to assemble adapter for MQ and DQ 500 to VR6 R32 engines. Turn on subtitles and enjoy. Popularna modyfikacja, czyli montaż skrzyni MQ500, DQ500 do silników VR6 R32. I jak wiecie, te skrzynie biegów nigdy nie występowały w takiej postaci, żeby była możliwość zamontowania ich na tych silnikach. Natomiast są bardzo wytrzymałe i warte tej modyfikacji. W związku z tym, że jest to popularna modyfikacja, mamy adapter naszego projektu jednoczęściowy, który umożliwia montaż skrzyń biegów DQ500, MQ500 na silnikach R32 VR6, R36 również. Jednakże wymagają te adaptery obróbki dzwonu skrzyni biegów. Film jest skierowany przede wszystkim do osób, które będą wykonywać obróbkę we własnym zakresie, w lokalnych firmach posiadających frezarki CNC itd. Więc tak, ważnymi punktami są punkty bazowe na skrzyniach biegów. W przypadku skrzyni DQ500, tak jak i MQ500, bazujemy adapter na 3 punktach do centrowania. Tym oraz tym punkcie. Tak samo wygląda też adapter. Adapter jest bazowany w tym oraz w tym punkcie. Tak będzie mniej więcej wyglądał po skończeniu obróbki. Jednak ważną również rzeczą jest zadbanie o obniżenie tych punktów bazowych na początku obróbki CNC, z uwagi na fakt, że po sfrezowaniu skrzyni biegów te punkty bazowe po prostu Wam znikną i wtedy będziecie mieli nie lada problem, żeby ten adapter założyć. Więc pamiętajcie, te 3 punkty są najważniejsze, przekażcie to swoim specjalistom od CNC. No więc tak, zajmiemy się teraz obróbką skrzyni biegów. Czary mary! Gotowe. Żartowałem, zrobiłem wcześniej, prawda? Pokażę Wam, jak powinna wyglądać skrzynia biegów, dzwon skrzyni biegów po poprawnym przefrezowaniu. Ten punkt oraz ten punkt bazowy, one wszystkie zostały pogłębione wcześniej, zanim cała skrzynia została obniżona o 10 mm. To jest ważne, aby obniżyć powierzchnię skrzyni biegów o 10 mm, ponieważ wtedy, dokładając adapter, nie zmieniamy wysokości między skrzynią biegów a silnikiem. Ułatwia to montaż wszelkiego rodzaju łap, wzmocnień, sprzęgieł, kół zamachowych, więc tak to jest zrobione i w ten sposób musicie to wykonać. Jeżeli tylko zrobicie otwory na adapter, podniesiecie skrzynię 10 mm, na przykład wienie z rozrusznika nie będzie działało. Po sfrezowaniu skrzynia biegów wygląda w ten sposób. Obniżona cała powierzchnia o 10 mm, dokładnie tyle, ile ma adapter. Zebrana w tym miejscu pod rozrząd do silników R32. Oraz 3 punkty bazowe. Jeden, drugi, trzeci punkt bazowy. Bardzo ważne punkty bazowe, o nich nie możecie zapomnieć. W tym miejscu, gdzie jest kołek centrujący, należy wykonać gwint M10, ponieważ będziemy go potrzebować do przykręcenia adaptera. Co, idziemy dalej. Teraz zajmiemy się założeniem adaptera na skrzynię biegów.
A więc adapter powinien po prostu pasować. Ewentualnie można go dostukać, żeby siedział. Zabrać się do skręcenia adaptera na skrzyni po prostu. Cyk! Skręcone. Szybko, łatwo. Nie skręcałem tego na wizji, bo jest to nieporęczna sytuacja. Trzeba tą skrzynię obracać. Po skręceniu, po sfrezowaniu wszystko powinno po prostu pasować. Śrubki tutaj dokręcamy od spodu. Tutaj w skrzyni wykonujemy gwint. Ten gwint jest potrzebny, tak jak widać, do zamontowania adaptera. Po całej obróbce, po skręceniu adaptera, możemy tutaj pogłębić gwint jeszcze raz. Tam ten otwór, co był taki nieładny, on dokładnie teraz pasuje tym otworem do centrowania tulejki. Możemy przejechać gwintownikiem głębiej, żeby było łatwiej potem przejechać śrubę. Ja Wam zawsze tak robię i tak to ode mnie dostajecie. Co dalej? Jeżeli będziecie to robić na własną rękę, będziecie to robić u kogoś, przed założeniem adaptera najpierw załóżcie dzwon na skrzynię biegów, potem przykręćcie adapter. Chodzi o tą śrubę tutaj. Ta śruba po prostu nie wejdzie przez ten adapter, nie zmieści się. Więc jeżeli otrzymujecie adapter ode mnie gotowy, no niestety musicie go zdemontować, przykręcić dzwon do skrzyni biegów, po czym założyć adapter jeszcze raz. Nie mogę tutaj odciąć materiału, ponieważ konstrukcja tego adaptera jest sztywna tylko w przypadku, jeżeli ten adapter stanowi jedną całość. Jeżeli go tutaj osłabię, on zacznie tutaj pływać, pracować, przestanie spełniać swoje zadanie, więc niestety, ale to musi być w ten sposób pozostawione. Teraz tak, w przypadku skrzyni DQ500 nie ma problemu. Rozrusznik dalej jest możliwość przykręcenia. Natomiast w przypadku skrzyni MQ500 jeden z otworów do skrzyni biegów traci gwint. Nie mam w tym momencie skrzyni biegów MQ500. Natomiast ja to robię w ten sposób, że ten otwór, który nie będzie miał gwintu na rozrusznik, tam dokładnie pasuje reparaturka gwintu, tak zwany helicoil. Ja tak zawsze robię, że gwintuję tam odpowiednim gwintownikiem dla helicoila i wklejam Wam tam gwint. Macie wtedy dobry gwint pod rozrusznik, tylko trzeba śrubę wybrać krótszą, ale to jest nie problem. W przypadku skrzyni DSG DQ500 nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego problemu. Tutaj adapter w tym miejscu, ten adapter może troszeczkę odstawać, ale ten adapter będzie tutaj przykręcony po założeniu skrzynki kątowej, więc będzie to kolejny element, który trzyma Wasz adapter na miejscu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zawsze otrzymujecie adaptery bądź skrzynię biegów z naklejką 5 mm tulejka. Chodzi o te dwie tulejki, które są w bloku silnika R32 do centrowania skrzyni biegów. Musicie je skrócić, one muszą mieć maksymalnie 5 mm wysokości. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zostawicie je takie jak są fabrycznie, czyli mają tam 6-7 mm, adapter nie siądzie, nie położy się na silniku tak jak powinien. Skrzynia biegów przykręci się krzywo. Jest to bardzo ciężka skrzynia biegów, możecie tego nie zauważyć. Jak ona będzie krzywo, uszkodzicie sobie sprzęgło, koło zamachowe, być może nawet skrzynie biegów, to są duże koszta. Także pamiętajcie, te tulejki należy skrócić, one muszą mieć maksymalnie 5 mm. W przypadku przykręcania skrzyni biegów do silnika, tutaj mamy otwór pływający. Z uwagi na fakt, że gros z Was ma płytę wzmacniającą pomiędzy blokiem silnika a miską, miska wtedy obniża się tam o 9, 8, 9, 10 mm, w zależności od tego, od kogo macie tą płytę. Natomiast z drugiej strony gwint tutaj jest tylko dla wersji dla silników z płytą. O ile tutaj możecie sobie przykręcić śrubę nie posiadając płyty wzmacniającej pod silnikiem, to w tym miejscu nie ma takiej możliwości. Chodzi o to, że jeżeli podniesiemy te 10 mm ten gwint, wszedłby nam tutaj w śrubę, w tą tuleję centrującą. A ta tuleja centrująca jest ważniejszym detalem, jeżeli chodzi o wycentrowanie skrzyni biegów i adaptera na skrzyni biegów, niż ta śruba w misce olejowej. Dlatego w przypadku posiadania płyty wzmacniającej pod silnikiem macie ten gwint. Jeżeli nie macie tej płyty, niestety nie możecie z niego skorzystać. Jest to taki minus dla niektórych, ale pamiętajcie, to jest tylko śruba na misce olejowej. Mam nadzieję, że ten, jak i tamten starszy film, który jest na kanale, ułatwia montaż i frezowanie skrzyni biegów przez Was samych, czy przez Waszych specjalistów z okolicy. Mam nadzieję, że ten wyjaśni trochę więcej, pokaże, jak to wygląda.
będzie to dla Was jeszcze prostsze. Pamiętajcie też, że cena, jeżeli chodzi o przerobienie tego dzwonu u nas, a u lokalnych specjalistów będzie zawsze inna. Zawsze u nas będzie dużo taniej, ponieważ my właściwie nie zarabiamy na tym jako na frezowaniu. Niejednokrotnie okazywało się, że wysyłka w obie strony tej skrzyni biegów plus obróbka u nas wychodziła taniej niż obróbka w firmie lokalnej. Także miejcie to na uwadze, ponieważ no, zewnętrzne firmy, one muszą poświęcić czas, one muszą wykonać ten projekt od zera, one muszą się nauczyć, jak to wykonać. Dla nich to nie jest prosta praca, oni to będą robić zazwyczaj pierwszy raz. Także też ta cena u nich będzie inna niż u nas. Zapomniał o dodatkach. Pamiętajcie, że na naszej stronie dostępne są również koła zamachowe w różnej wersji. Tutaj na przykład mam gotowe pod zamówienie koło Stage 3. Stage 3 od Stage 4 różni się tylko masą. To koło jest tutaj po prostu cięższe. Wybieracie to sobie już według własnego uznania, według zaleceń waszego tunera, człowieka, który będzie wam stroił skrzynię biegów, silnik, komputery i tak dalej. Jedni chcą lżejsze koło zamachowe, inni chcą cięższe koło zamachowe. Mamy też oczywiście niższe wersje. Są to tańsze koła, bardziej nadające się na ulicę, jednak one przenoszą mniejszą moc, procedury startowe i tego typu rzeczy. Dlatego też powstały koła Stage 3 i Stage 4, żeby można było wykorzystać to bardziej w motorsporcie. Do zestawu adaptera do skrzyni biegów DQ500 oraz silnika R32 warto od razu zaopatrzyć się w uchwyt do skrzyni biegów, do transferu do DQ500 do silnika R32. Jeżeli nie macie naszego wzmocnienia albo nie chcecie go zamówić, taki adapter można od nas przy okazji zamówić. On będzie utrzymywał transfer na silniku R32. I tak skrzynia biegów będzie rozebrana, i tak skrzynię biegów macie pewnie do programowania. Posiadamy też tulejki do mechatroniki, aluminiowe z o-ringami nowe. Przy okazji całej modyfikacji można to zmienić. No więc tak, mocowanie, uchwyt, adapter do transferu, tulejki do mechatroniki oraz taki adapter do linki, do lewarka od skrzyni DQ250, jak macie Audi TTRS, R32 i tego typu samochody, gdzie macie założoną skrzynię DQ250 z lewarkiem, z całym systemem, jednak zmieniacie skrzynię na mocniejszą, na DQ500. Możecie zostawić tam ten lewarek i wykorzystać taki adapter do zmiany biegów w skrzyni biegów DQ500. Dobrze, myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć na temat obróbki skrzyni biegów, na temat adapterów do DQ500 oraz MQ500, na temat części. Tych części mamy trochę więcej na stronie, jednak nie wszystkie mam gotowe. O nie wszystkich pamiętam w tym momencie, mówiąc tutaj, nagrywając ten film. Natomiast wystarczy, jeżeli na stronie w kategorii Parts Catalog piszecie sobie DQ500. Wyskoczy wam wtedy cała lista części, które posiadamy do tej skrzyni biegów. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że zamawiacie części. Właściwie nie ma tygodnia, żeby jakaś skrzynia stąd nie wyjeżdżała, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam niezdecydowanych. Dziękuję za oglądanie filmu. Pozdrawiam, życzę bezawaryjnej jazdy i tyle mocy, ile sobie tylko zamarzycie. Cześć!